Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Jaguara F-Pace'a SVR. Nie biorę 2 razy tego samego auta do testów, bo to nie ma sensu. Chyba że auto przeszło facelifting albo ma inny silnik. W przypadku Jaguara F-Pace'a SVR nie miało miejsca ani jedno, ani drugie i właśnie dlatego wziąłem je do testów. Wziąłem je do testów właśnie dlatego, że ma ten sam silnik. A silnik to 5-litrowe V8 na kompresorze, które generuje 550 koni, 700 Nm i brzmi jak szatan. Seryjny układ wdechowy jest tak wulgarny, tak potężny, tak zajebisty, że brakuje słów, żeby go opisać. I mówię o tym z podnieceniem, ale i ze smutkiem w głosie, bo to są jedne z ostatnich momentów, kiedy możemy się nacieszyć tą jednostką i tym dźwiękiem. Niestety, w grupie JLR, czyli koncernie, gdzie jest Jaguar czy Range Rover, ta jednostka zostaje zastępowana podwójnie doładowaną jednostką turbo 4,4 litra V8, czyli silnikiem z BMW. Też fajna jednostka, ale pod względem charakterystyki i przede wszystkim brzmienia nie ma absolutnie żadnych szans z tym 5.0 kompresor. Absolutna poezja, orgazm uszu. I ten silnik w F-Pace'ie SVR będzie dostępny prawdopodobnie do 2025 roku. Później albo będzie koniec modelu SVR w F-Pace'ie, albo będzie inny silnik. Ogromna szkoda, bo silnik 4.4 od BMW może i ma podobne osiągi, ale ma inną charakterystykę, mniej liniową, ma to samo spalanie i brzmi dużo gorzej. Osiągi F-Pace'a SVR robią wrażenie i auto od 0 do 100 km/h przyspiesza do setki w 4 sekundy, a według moich pomiarów jest to 4,1 sekundy. Bardzo szybko, a przez ten szatański dźwięk wydaje się jeszcze szybciej. No i ma fantastyczną, wręcz natychmiastową reakcję na gaz. Coś pięknego. Brzmi i jedzie tak, jak na dzikiego kocura przystało. Do tego naprawdę świetnie wygląda i to chyba w każdym kolorze, a tych jest naprawdę do wyboru dużo. W białym bardzo dobrze widać te wszystkie czarne wstawki i tu nie ma mowy o atrapach. Zarówno z boku, jak i na masce są prawdziwe dziury. A nie, przepraszam, tutaj z tyłu pod tymi pionowymi światłami jest taka mała zaślepka. Druga sprawa to schodzi farba z napisu SVR, ale z drugiej strony pewnie farba schodzi od dźwięku i od prędkości. Wróćmy do spalania. Tak jak mówiłem, mamy 5-litrowe V8, 550 koni i duże auto z napędem 4x4, więc jak się domyślacie, taki kocur musi dużo pić. I faktycznie tak jest, ale nie ma tragedii.
W mieście przy normalnej jeździe miałem wyniki na poziomie 16-17 litrów, a jak się wściekałem, to oczywiście grubo powyżej 20. Na trasie jest również bardzo dobrze i przy 120 spalanie jest około 10-10,5 litra, a przy 140 około 12,5-13 litrów. Jak jedziemy tak ciągle 90-100 km na godzinę, to zużycie wynosi około 7-8 litrów. Moim zdaniem naprawdę ekonomicznie jak na takie auto. Bak paliwa ma solidne 83 litry. Naprawdę nie wiem, dlaczego ten silnik będzie kiedyś zastępowany. Wielka szkoda. I w zasadzie w tym momencie chciałem zakończyć ten krótki test narzekaniem, że powoli odchodzi silnik 5.0 V8 kompresor i śpieszmy się go kupować i tak dalej, ale nie mogę. Nie mogę, dopóki nie powiem o wszystkich innych wadach i zaletach tego modelu. Zaleta to z pewnością proporcje, wygląd i wymiary. Auto ma świetne proporcje i spore wymiary. Spore jak te koła, które w opcji mogą mieć 22 cale. F-Pace SVR ma nieco inne zderzaki niż zwykły F-Pace, w związku z tym jest o 15 mm dłuższy oraz ma szerzej osadzone koła z przodu o 8 mm, a z tyłu o 10 mm. Długość F-Pace SVR to 4762 mm, szerokość to 2175 już z lusterkami, a wysokość to 1664 mm. Rozstaw osi to 2874 mm. Samochód jest naprawdę duży i taki też jest bagażnik. Ma 552 litry, czyli najwięcej w klasie. Chociaż moim zdaniem nie widać tego. Ale być może jakbyśmy wyjęli drugie dno i potem wyrzucili te wszystkie wypełnienie, to wtedy byłoby ponad te 550 litrów. No ale w sumie taka pojemność w zupełności wystarczy. Są też 4 haczyki na zakupy, boczne przegródki, brak gniazda pod zapalniczkę, czy też z tego poziomu możemy położyć kanapę. Wskakujemy na tył, gdzie mieszczę się bez problemu, a mam 186 cm wzrostu. Zarówno na nogi, jak i na głowę mam trochę wolnej przestrzeni. Z przodu mamy świetnie wyglądające i tak samo wygodne fotele, które nadają się i na długą trasę, i na szybszą jazdę po zakrętach, bo mają m.in. pompowane boczki. Naprawdę te kubły pasują do auta. Nie do końca moim zdaniem pasuje ten ekran, który jest przyklejony do deski rozdzielczej. Wolałbym, żeby on był lepiej wkomponowany. Ale z drugiej strony grafiki wyglądają na nim świetnie, ma on naprawdę małe opóźnienie i jest w miarę prosty w obsłudze. No i mamy oddzielne pokrętła do audio czy klimatyzacji. W ogóle te pokrętła do klimy są fajne, bo w jednym pokrętle są aż 3 funkcje, bo możemy pociągnąć to albo wcisnąć i wywołać inną funkcję. Sprytne. Szkoda tylko, że te przyciski na środku nie są sprytne i jest to taka dotykowa płytka, która jest haptyczna, czyli wibruje po naciśnięciu i tym samym imituje prawdziwe fizyczne przyciski. No niestety, działa to bardzo źle, wręcz fatalnie i miałem takie dni, że nie mogłem odpalić klimatyzacji, bo po prostu nie potrafiłem tego wcisnąć. No to jest straszne. Plus jest taki, że wtedy jeździłem z otwartymi oknami i jeszcze lepiej słyszałem wydech. Prawdopodobnie ktoś w Jaguarze o tym pomyślał i specjalnie to zrobił takie beznadziejne, żeby było lepiej słychać wydech. Drugi ekran to cyfrowe zegary z bardzo ładnymi, klasycznymi motywami. Tak powinno być zawsze. To pora na spasowanie. Jak słyszeliście, słychać czasami skrzypnięcia, co nie powinno mieć miejsca. Niestety, podczas jazdy czasem też coś słychać, co mnie jeszcze bardziej martwi. W tej klasie i w tych pieniądzach to nie powinno mieć miejsca. No właśnie, pieniądze. Jest drogo. Jaguar F-Pace SVR kosztuje minimum 613 tysięcy złotych. Minimum, bo mój egzemplarz kosztował około 700 tysięcy złotych. Przykładowo, jakbyście chcieli kupić jeden z tych fajnych lakierów, które wcześniej pokazywałem, to trzeba wyłożyć czasem 50, 60, a nawet i 70 tysięcy złotych. Tak,
FPS SVR, zresztą tak samo jak każdy inny FPS, ma w swojej palecie lakiery za 70 000 złotych ekstra. Ała. Konkurencja jednak jest dużo tańsza, zwłaszcza w podstawie. Dla Jaguara F-Pace SVR konkurencja to Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio i BMW X3M Competition. Być może do tego grona dołączy GLC AMG, ale na razie nie ma go w polskiej ofercie. A Alfa kosztuje minimum 500 000, a BMW 505 000 zł w odmianie właśnie Competition. Wszystkie trzy auta mają bardzo zbliżone osiągi, podobną moc, jednak inne silniki, brzmienie, ale niestety cenę. Jaguar jest o 110 000 zł droższy w podstawie, a to jest przeogromna różnica, nawet jak są różnice w wyposażeniu. Chociaż tak jak mówię, ten dźwięk, ten silnik i te doznania są warte dopłaty. Tylko moim zdaniem chyba nie aż tak dużej. Ale jedno jest pewne, jak ktoś kupi to auto, to raz, że będzie bardziej oryginalny, a dwa, że będzie jeździł jednym z ostatnich prawdziwych sportowych SUV-ów, bo F-Pace SVR to jest taki muscle car wśród SUV-ów. To 5-litrowe V8 na kompresorze robi niesamowitą robotę. Lubię to. Cześć! To gada.